Witajcie drodzy słuchacze i widzowie NT Live. Tym razem po raz kolejny gościmy Was na Poland Rock Festival. Mamy u siebie gościa, osobę, która odpowiada za medyczne centrum łączności. Człowiek, który powoduje, że medycy są w stanie się dogadać, że tu jest porządek na radiu. Łukasz Telus, witajcie Łukaszu. Witajcie, cześć. Łukasz opowie nam trochę o swojej przygodzie. Jest absolutnym weteranem, jeżeli chodzi o najpierw Woodstock, a teraz Poland Rock Festival. Łukaszu, ile czasu, od kiedy jesteś już na festiwalu? Ja od 2003 roku po raz pierwszy przyjechałem jako zabezpieczenie medyczne. Okej. Wtedy się tworzył w sumie medyczny patrol. Jeszcze działałem wtedy w grupie PCK we Wrocławiu. I tak 2 Woodstocki ówczesne jako ratownik Polskiego Czerwonego Krzyża tutaj spędziłem. Okej, a potem? Potem już przyjechałem jako medyczny patrol. Najpierw w 2004 roku jako kierowca karetki, a od 2005 roku jako centrum dowodzenia, dyspozytor medyczny. Co się stało, że z medyka takiego w polu, działającego w boju, przeszedłeś na centrum łączności? No impreza się rozrastała, przyjeżdżało coraz więcej osób, w związku z tym pojawiały się problemy z łącznością i z koordynacją pracy zespołu. Wtedy troszkę inaczej wyglądało to zabezpieczenie. Były 3 duże punkty medyczne, które udzielały pomocy. Każde dysponowały jakimiś swoimi patrolami, ratownikami i przekształcaliśmy to powoli w jeden duży szpital i małe punkty, które tylko zajmowały się weryfikacją zgłoszeń. Więc wymusiło to, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje na polu, gdzie są zespoły, co w danym momencie robią, które są wolne i z jednego miejsca postanowiliśmy tym wszystkim zarządzać i koordynować to. Nie jest to łatwe zadanie. No nie jest łatwe, szczególnie, że tych zespołów z roku na rok przybywało, bo impreza się rozrastała i z początkowych tam 4-5 punktów, gdzie mieliśmy do dyspozycji około 10 zespołów, 5 TRX-ów, kładów plus karetki, no teraz doszliśmy do sytuacji, gdzie mamy tych kładów 7, mamy karetki, mamy punkty w dużej ilości. Jest sporo ludzi do ogarnięcia, nazwijmy. Tak, no patrol medyczny w tym roku liczy około 230 osób. W takich momentach ekstremalnych, gdzie największych festiwalach była to prawie 300-osobowa grupa ratowników. Sporo. Na 2 zmianach. Pokazywałeś mi zdjęcie, jak zaczynaliście. Spróbujemy to udostępnić w materiale, ale opowiedz trochę o tym, jak wyglądały takie początki. No, początki były trudne, ponieważ na początku przyjeżdżało dużo grup. Było to ratownicy GoPru, strażacy, grupy Polskiego Czerwonego Krzyża, różne stowarzyszenia i każde z stowarzyszeń pracowało na swojej łączności radiowej. Okay. Więc w zasadzie w pierwszym centrum dowodzenia, żeby się porozumieć z każdą z tych grup ratowników, mieliśmy jedną radiotelefon z łącznością z centrum dowodzenia pokojowego patrolu i z każdym kolejnym służbą czy każdym kolejnymi ratownikami na kolejnym radiotelefonie, więc w szczytowym momencie zdarzało się, że na biurku tych radiotelefonów było 6 czasami i na każdym trzeba było z kim innym rozmawiać w tym samym czasie. Rozumiem. Tak. Rozumiem. Powiedz mi proszę, no bo jakoś musieliście to spiąć. Wiadomo, lata temu nie było tak dobrze, że każdy miał tam, nie wiem, smartfona, że było tak super, że ta łączność była na wysokim poziomie. Jak sobie z tym poradziliście? No, początkowo eliminowaliśmy liczbę kanałów radiowych, które mieliśmy do dyspozycji z tych 6 czasami. Zmniejszyliśmy to docelowo do jednego kanału, gdzie mamy łączność na jednym kanale ze wszystkimi ratownikami medycznymi, którzy udzielają tutaj pomocy na polu. Dodatkowo czasem rozbudowywaliśmy mapę, tworzyliśmy sektory, które ułatwiały nam komunikację. Na początku cała logistyka opierała się o punkty charakterystyczne. Teraz mamy tak skonstruowane pole, jak można powiedzieć miasto nieduże, gdzie możemy praktycznie podawać konkretny adres i z dokładnością do 50 metrów ratownicy, czy to na kładach, czy patrole piesze docierają do poszkodowanego. Tak, widziałam, że każdy ratownik, czy każdy członek zespołu pokojowego i medycznego patrolu ma mapkę z sektorami, że łatwo mu podać swoje miejsce, a oprócz tego każdy
patrol ma swojego GPS-a, także możecie w aplikacji go też tak, znaleźć. Mamy aplikację, mamy lokalizatory GPS, pozwala nam to w czasie rzeczywistym z niewielkim opóźnieniem lokalizować ratowników z dokładnością do kilku metrów. Dodatkowo mają też te lokalizatorzy liderzy pokojowego patrolu. W związku z tym patrol, który wzywa pomocy, będąc już poszkodowanego i potrzebuje transportu, zgłasza nam informację tylko, że potrzebuje transport, a my wiemy, gdzie on jest i potrafimy pokierować kłada czy karetkę dokładnie w to miejsce, do którego on idzie. Jeżeli jest problem z dotarciem, no to możemy temu kładowi czy temu patrolowi ratowniczemu wysłać pineskę. On, otwierając tablet, widzi, gdzie ma się udać i jest dokładnie w stanie swoją pozycję względem tej osoby poszkodowanej zlokalizować. Czyli taki festiwalowy panoptikon. Wiecie i widzicie wszystko. Tak, a co więcej, mamy też monitoring wizyjny w niektórych miejscach, więc jesteśmy w stanie też takie charakterystyczne miejsca zweryfikować pod tym kątem i widzimy, jak to się wygląda, nawet ratowników, którzy przyjeżdżają na miejsce i udzielają pomocy. Nic się przed Wami nie ukryje. Okay. Jest to bardzo trudne. Rozumiem. Nie pracujesz sam, masz kolegę na punkcie, tak? To jest zmiennika. Generalnie centrum dowodzenia w tym roku to jest 5 osób. Dwóch takich głównych dyspozytorów medycznych, koordynator imprezy, Maja tutaj przedstawiciel fundacji, która zarządza całym zabezpieczeniem medycznym i kolega, który nas wspiera w naszych czynnościach, więc stworzymy taki team, który w zasadzie, jeżeli siedzimy, możemy siedzieć w piątkę i każdy ma coś do roboty, możemy siedzieć w dwójkę albo w pojedynkę, jeżeli jest luźniej i każdy z nas jest w stanie tą samą robotę zrobić. Natomiast w momentach tak zwanych wzmocnień, kiedy mamy imprezy masowe, koncerty na dużej scenie, gdzie mamy oprócz radiotelefonów, lokalizatorów, aplikacji, jeszcze telefony od patrolowców, od dyspozytora medycznego ze Szczecina, do którego trafiają zgłoszenia z numeru 112, no to czasami nawet 4 osoby w jednym czasie pracują i każdy ma coś do roboty. Odbierze telefon, zadysponuje zespół, przygotuje zespół do transportu, żeby ewakuować pacjenta do szpitala na zewnątrz, gdzie uzyska bardziej specjalistyczną pomoc. To jakie jest największe wyzwanie dla łącznościowca na takim festiwalu? Dyscyplina. O, coś więcej? Dyscyplina, tak, ponieważ żeby to wszystko funkcjonowało, ratownicy, którzy pracują w polu, a tak jak rozmawialiśmy, na zmianie jest to około 130 ratowników, kilkanaście zespołów pieszych, kładów, karetek, muszą być zdyscyplinowani, muszą słuchać na radiu, które mają na słuchawce w uchu, co się wokół nich dzieje. Bo jeżeli dojdzie do sytuacji, że każdy uzna, że on jest sam panem i władcą tego festiwalu i on jest najważniejszy i on w danym momencie potrzebuje pomocy i będziemy siebie zakłócać, zakrzykiwać, to żadna informacja do nas nie dojdzie. Więc musi być taka dyscyplina, żeby najpierw ratownik, który jest na polu, udziela tych pomocy, musi posłuchać na radiu, czy ktoś inny nie prowadzi korespondencji, żeby się nie wciął z jakimś mało ważnym problemem, chociaż ważnym być może dla niego w danym momencie. I jeżeli będziemy mieli taką łączność płynną, jeden komunikat, jedna rozmowa, przechodzimy dalej, no to będzie funkcjonowało bardzo dobrze. W momencie, kiedy się wkrada chaos na łączności, kiedy każdy chce, żeby jego sprawa była w pierwszej kolejności załatwiona najpilniejsza, no wtedy no, tracimy tą kontrolę i na szczęście nie dochodzi do takich sytuacji, a jeżeli dochodziło, no to na ćwiczeniach, które prowadziliśmy tutaj przed rozpoczęciem zabezpieczenia i każdy się też, bo nie ma co ukrywać, jest z grona osób, które jest po raz pierwszy, osłuchało się z tą sytuacją, wyciągnęło wnioski i od momentu, kiedy ruszyliśmy z zabezpieczeniem, to działa i działa płynnie. Każdy uzyskuje pomocy, której oczekuje, jeżeli chodzi o festiwalowiczów, a zespoły, z którymi pracujemy, mają to bezpieczeństwo, że my cały czas wiemy, co się u nich dzieje i jak im możemy pomóc. Najzabawniejszy komunikat, jaki dostałeś na radio? Bo na przykład wczoraj mieliśmy taki wyjazd, że prosiliśmy, żeby do jednego z pacjentów pojechał jeden z lekarzy szpitala, no i zadał pytanie, w jakim charakterze on ma się udać do tej karetki, do tego poszkodowanego i otrzymał informację w charakterze lekarza. Rozumiem. Czyli musiał znać swoje zadanie, musiał się dowiedzieć, tak? No generalnie lekarze w naszych karetkach jeżdżą w sytuacjach wyjątkowych. To była taka sytuacja,
że chcieliśmy, żeby tam na miejscu był lekarz, więc był troszkę zaskoczony, że akurat w tym momencie na niego ta rola spadła. Że w boju, tak? Tak, tak. W pole, musisz iść w pole, okej. A jak to jest? Wy decydujecie, czy jakby odnośnie tego właśnie, gdzie kogo wysyłać, czy konsultujecie się to na przykład z koordynatorem medycznym? Koordynator medyczny jest z nami w centrum, siedzi, tak można powiedzieć, z tylnego fotela, nadzoruje naszą pracę i widzi, co się dzieje. Generalnie, jeżeli mamy takie bardziej skomplikowane sytuacje albo dużo się dzieje w danym momencie na polu, jest dużo zdarzeń, no to wtedy staramy się konsultować takie trudniejsze decyzje. Natomiast generalnie podejmujemy te decyzje samodzielnie, musimy je często podejmować bardzo szybko, bo tej pomocy może ktoś pilnie potrzebować. W związku z tym takich stricte sytuacji w czasie trwania koncertów nie ma, żebyśmy się koncentrowali. To są szybkie decyzje. Czyli to jest bardzo odpowiedzialna praca. No w pewien sposób tak, bo jednak tutaj wpływa to na czas dotarcia do osoby poszkodowanej. Na podstawie czasami bardzo skąpej informacji musimy zweryfikować, czy ten pacjent potrzebuje pomocy natychmiastowej, czy jest w stanie poczekać kilka, może nawet kilkanaście minut, bo mamy do czynienia na przykład z lekkim urazem, skręcaniem kostki, które w żaden sposób nie zagraża jego życiu i zdrowiu. Okej. A powiedz mi, bo wy też współpracujecie z tym zewnętrznym, nazwijmy to, światem, tak? Czyli tak. Z Państwowym Ratownictwem Medycznym, z dyspozytorem numerów alarmowych, z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Tak, z dyspozytorem medycznym, dyspozytorni tak zwanych 3 dziewiątek ze Szczecina. Ze Szczecina, tak. Też kawałek. No ale to jest łączność telefoniczna i w tej chwili jedna dyspozytoria medyczna obsługuje teren całego województwa. W związku z tym mamy akurat kontakt ze Szczecinem, bo jesteśmy w województwie zachodniopomorskim. Rozumiem. A tak z zupełnie innej beczki. Co Cię tu przyciągnęło na festiwal? No generalnie jakoś kiedyś, jeżeli kwestia zostania ratownikiem, to był przypadek. Jestem z zawodu dziennikarzem, fotoreporterem i fotografowałem różne zdarzenia związane właśnie z ratownictwem, ze strażakami. No i któregoś dnia tam się zaprzyjaźniłem z ratownikami grupy PCK, którzy mnie wciągnęli w swoje struktury. Potem to ewoluowało, bo z częścią tych ratowników założyliśmy Ochotniczą Straż Pożarną we Wrocławiu, specjalistyczną, która zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych pod gruzami budynków i w terenie otwartym, w lasach, przy użyciu psów ratowniczych. I generalnie teraz jestem strażakiem, ratownikiem, fotoreporterem. Tak już zostało ten 20 bodajże pierwszy Poland Rock Festival czy przystanek Woodstock z rzędu. Czyli to już na stałe się wpisało w Twój kalendarz? Można powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o mój kalendarz, to jest wpisany pod festiwal. Okay. Jeżeli chodzi o okresy wakacyjne. Powiedz mi, bo tworzymy ten materiał z myślą o medykach. Chcemy, żeby nasz materiał był takim głosem, chcemy dać głos medykom. Ty jako medyk, jako osoba z festiwalem związana tej części medycznej, czy jest coś, co chciałbyś innym powiedzieć? Jakiś taki przekaz? Coś, żeby wybrzmiało, niekoniecznie dla ludzi medycznych, w ogóle dla ludzi, którzy znają Poland Rock Festival, którzy tu przyjeżdżają albo też po prostu interesują się tym tematem. Tak szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy ja bym tutaj przyjechał na tak zwaną drugą stronę po to jako Woodstockowi czy Poland Rockowi, czy bym się na to zdecydował, natomiast wydaje mi się, stricte dla zawodowych ratowników medycznych i dla ratowników KPP, studentów ratownictwa, czyli kierunków medycznych, strażaków. Poland Rock Festival jest takim miejscem, gdzie mogą pomóc osobom, które tej pomocy potrzebują, a jednocześnie biorąc pod uwagę, że mamy tu bardzo duże grono osób, bo pamiętam, że rekordowy koncert, który robiliśmy w 2013 czy 2016 roku, kiedy był zespół Prodigy, to liczba osób, które przyjechało na ten koncert, to było pomiędzy 700 a 1000 a milionem osób, więc jest to bardzo szeroki przekrój przypadków medycznych, więc naprawdę można tutaj się dużo nauczyć, mieć kontakt z dobrymi ratownikami, którzy są w stanie pomóc rozwijać się w tym kierunku. I tak jak w moim przypadku stało się taką pasją, że po raz 21 raz tutaj jestem
grono tych osób, które przyjeżdżają po raz kolejny jest znaczna, a wiele osób, które na przykład mamy też kolegę, który przyjeżdżał więcej razy niż ja, który mnie tu w zasadzie wciągnął, no sytuacja jego zdrowotna, rodzinna nie pozwoliła mu przyjechać w tym roku, no to i tak jesteśmy cały czas w kontakcie i pyta się, jak to wygląda w tym roku, bo ubolewa z tego powodu, że go tu nie ma. Czego życzyć łącznościowcowi? Łącznościowcom? No, bez awaryjności sprzętu, bo ze wszystkimi innymi kwestiami sobie poradzimy, ale jak nie będziemy mieli prądu, nie będziemy mieli łączności, awaria radiotelefonów czy jakieś zakłócenia, no to tego nie przeskoczymy. Okay. Ze wszystkim innym jesteśmy w stanie sobie poradzić. Do tego Ci życzymy w takim razie powodzenia, dobrej zabawy i co, spokoju na łączach też? No myślę, że tak, że to jest taka dobra część festiwalu, spokój, bo to jest zarówno spokój dla innych ratowników, a i też znak, że Woodstockowicze dobrze się bawią i tej pomocy nie potrzebują. Czy Polendrokowicze. Dobrze, dzięki wielkie za spotkanie, za te kilka słów. Życzymy w takim razie dobrej zabawy, a naszych widzów i słuchaczy serdecznie pozdrawiamy. Do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.